Część druga 19 rozdziału Warsaw by Night. Cisza na planie! Wchodzimy! Kierują cię. Tam jeszcze makijażyska cię tam, tak na szybko przypudrowuje. Widzisz już siedzącego mężczyznę w studiu, który zaprasza gestem. Kiwam głową, uśmiecham się, chodzę. Pan poczeka chwilę. Zatrzymuję się natychmiast. Dobra, wchodzimy za 5, 4, 3, 2, 1. Dzień dobry, witam w studiu TVN24. Dzisiaj naszym specjalnym gościem będzie Nikita Tarkowski z partii Nowy Przypływ. Ten młody człowiek zyskał sobie dużą furorę wśród młodych ludzi, jak i również jest twórcą książki Wolność utracona. Zapraszamy do studia, witamy Cię bardzo, Nikito. Bardzo mi miło być tutaj razem z wami. Dzień dobry. Nikito, przybliż proszę słuchaczom, telewidzom, o czym jest Twoja książka. Wolność utracona to książka opowiadająca o stopniowym traceniu wolności przez zwykłego obywatela. Przedstawia dystopię, świat, który nie potoczył się zgodnie z ideałami, którymi chcieliśmy go wykreować. Demokracja tam jest fasadą, a życie w niej nie ma nic wspólnego z wolnością. Nikito, co było Twoją inspiracją podczas tworzenia tego? Widać tutaj definitywnie nurt, który skłania się zdecydowanie w stronę jednak pewnych komunistycznych myśli, które były obecne. Kiedyś każdy polityk marzył o tym, żeby tworzyć własną dystopię. Co o tym uważasz? Wręcz przeciwnie. Dystopia to przeciwieństwo utopii, czyli najlepszego możliwego systemu. Dystopia to coś, czego nie chcemy tworzyć. Dlatego moja książka nie jest celem, tylko jest przestrogą. Tym, co może się stać, kiedy nierozważnie będziemy decydować o naszych swobodach obywatelskich. Na obecną chwilę poparcie dla pana kampanii jest mimo wszystko dosyć niskie i głównie popierają pana bardzo młode osoby. Jak pan myśli, dlaczego tak jest? Młode osoby są najbardziej gotowe ze wszystkich stawić czoła rzeczywistości, w której teraz są. Nie zdążyli się przyzwyczaić do systemu, nie zdążyli się przyzwyczaić do rzeczy powszechnie uznawanych za normalne. Jeśli podać przykład żaby wrzucanej do wrzątku, ona natychmiast by umarła. Ale jeśli stopniowo jej ogrzewać, ona się przyzwyczai. Młodzi ludzie są dopiero na początku tego ogrzewania. Jeszcze nie zaadaptowali się do tego i widzą problemy, z którymi się mierzymy my, jako nasza partia. Czy którekolwiek z was ogląda ogólnie rzecz biorąc to na telefonie na przykład? Tak, ja włączyłam transmisję na telefonie wszystkim, którzy są ze mną w samochodzie. To jest podpis młodzi ludzie jak żaby. Jednakże wśród młodych ludzi wiele osób nie chodzi na żadne wybory. Nie bardzo interesuje się polityką, wręcz są apolityczni. Ciężko zdobyć jakieś inne poparcie. Co pan by chciał powiedzieć do osób starszych, szczególnie jednak z tych okresów, no powiedzmy sobie 40+. Jak ich przekonać, bo mówi pan o tym, natomiast reprezentuje pan także nurt i całe usposobienie, które często jest krytykowane w mediach i ciężko się temu dziwić. Wiele akcji, których się słucha, różne parady, różne poszukiwanie praw człowieka, które często są dosyć ekstremalne. Wracam się w stronę najbliższej kamery, patrząc prosto w nią, do ludzi, którzy nie uważają się
za... Kamerzysta ci pokazuje, żebyś patrzył na prowadzącego. To obracam się z powrotem. Jak patrzysz na prompterze, coś się wyświetla. Jest napisane powodzenia, Nikito. Delikatnie się uśmiecham. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, mimo że zachwalałem zaangażowanie młodych, to zalecam bardzo do zapoznania się głębszego z programem, bo naprawdę jest tam dla każdego. Skonsultowaliśmy się z wieloma ludźmi z różnych przekrojów społecznych. Jaki ma pan plan na temat tego, że w obecnych czasach jest duże zagrożenie inflacji, o którym się często mówi ostatnio w mediach? Albo na temat naszej służby zdrowotnej. Co z tym wszystkim? Są młodzi ludzie, natomiast wiele statystyk wskazuje na to, że dużo osób nie może otrzymać znacznie mniejszą emeryturę niż do tej pory wiele osób otrzymywało. Ponieważ jednak demografia jednak pokazuje, że jest ogromna ilość starszych osób względem młodych. To wszystko to są właśnie problemy, z którymi się mierzymy. To są naprawdę gigantyczne kolosy i jakby zmierzenie się z nimi nie jest czymś, co przychodzi jako pierwsze w działaniu czy zakładaniu partii. Pierwsze są ogólne cele, które charakteryzują partię od innych partii. Bo każda partia, jak się zapyta, powie: inflacja jest zła, trzeba ją zwalczyć. Brak składek jest zły, trzeba je zwalczyć. Różnimy się metodami, tymi. I naszym podejściem do tych problemów jest dosłownie, może wydawać się, że się powtarzam, ale wolność, która napędza, wbrew pozorom, nawet te podstawowe społeczne, państwowe mechanizmy, jakie są na przykład właśnie składki zdrowotne. Ale sądzi pan, że na przykład wolny rynek byłby odpowiedzią na wiele z tych rzeczy? Niekoniecznie, ponieważ jeśli spojrzymy na wolność, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ wolność wcale nie równa się wolnemu rynkowi. To jest pewien, nie powiem światopogląd, ale pewien po prostu pogląd, który pewne grupy polityczne bardzo chcą sforsować, że nie ma wolności bez wolnego rynku. Uważam, że to nie do końca jest prawda, ponieważ wolność zapewniamy przy równym starcie, a wolny rynek bardzo rzadko daje taki wolny start. To są wszystko technikalia, ale... No właśnie od długiego czasu, odkąd zaczął się pandemia, wiele małych firm i małych zakładów podupadło. Zostały większe koncerny, które definitywnie zbierają coraz większe środki, pomimo tego bycia w obliczu. Czy chciałby pan to skomentować? Tak, uważam, że to absolutny skandal i absolutne niedopatrzenie ze strony aktualnie rządzących, że pozwalają na ten nawet mały monopol, który się zaczyna powstawać przez to, że małe przedsiębiorstwa nie dawały rady. Przez losową sytuację, to prawda, ale uważam, że a jestem pewien, że nasz rząd pomógłby tym wszystkim biznesom, ponieważ kłóci się to z naszą ideą wolności, żeby tylko były duże korporacje i tylko one przetrwały. Moim państwa gościem był Nikita Tarkowski, a zaraz przejdziemy do pogody. Ja z panem się bardzo serdecznie żegnam. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten... rękę. Żegnam wszystkich widzów. Schodzisz, odłączane są od ciebie te wszystkie interkomy, mikrofony. Cięcie! Gdzie będziesz się kierować? Tam wszystko zostawiłeś, wychodzisz już. Ja jestem ogólnie pewien, że oni nadal na mnie czekają przed tym wyjściem, więc wychodzę tak pewnym nikogo. krokiem. Nie ma nikogo. Dzwonisz do nich? Z ręki? Bo ja pamiętam, że nie mam telefonu. A. dalej telefon gadżeta. Dobra, to co robisz w takim razie?
To jest świetne pytanie i prawdopodobnie udam się do najbliższego przystanku autobusowego, który mnie zaprowadzi na drugą stronę Warszawy. Myślę, z którego będę mógł przejechać na drugą stronę Warszawy. Dobrze, dobrze. Ja tylko sprawdzę jedną rzecz. Czy ty masz jakieś pieniądze przy sobie? Non. Nie mam żadnych. Okej. Ja mam ze sobą Dobrze, pusty dobrze. portfel z dowodem. A, czy została mi ta bagietka, którą mi zszyta plakietka, którą mi dali? Nie, zabrali ci. Ach, zabrali. Niestety. Nie było na szczęście kontrolerów, więc będziesz tam jechał, ale będziesz opóźniony. Okej. Dobra. Przechodząc do reszty. Wy jedziecie do Mikołaja, prawda? Na razie tak. Zgadza się. Na razie tak. Dobrze. Dobrze, podjeżdżacie pod blok. Zobaczyliście, że wywiad dobiegł końca gdzieś tam około w połowie drogi, jak jechaliście. Dojeżdżacie. Całkiem nieźle mu poszło, musicie przyznać. Aż muszę przyznać, że pięknie pierdolił. Nadałoby się na polityka. Jak prawdziwy polityk. Szczerze mówiąc, dzisiaj pierwszy raz słyszałem nazwę jego partii, ale no... Ja chyba też. Wysiadacie z auta, zamykacie drzwi. Czy ktoś dzwoni domofonem, czy jeszcze porozmawiacie sobie pod blokiem? Ja dzwonię. Pip, pip. Halo? Mikołaj, No, cześć, wchodźcie. czekam aż mnie wpuści i wchodzę. No, wchodzimy. Przepuszczam resztę. Chodzę w takim razie. Wchodzicie na to jego drugie piętro w tej kamienicy. Pamiętacie, jak to wyglądało u niego w mieszkaniu, czy wam przypomnieć? Pamiętam. Pamiętam. Dobrze. Mikołaj już wygląda o niebo lepiej, o ile się da, będąc spokrewnionym. Cześć. Wita się z każdym uściskiem ręki. Poza Wendy, bo tobie tak skłania się. Ja go po prostu przytulam. On odwzajemnia uścisk. Właściwie jesteśmy tu po to, bo ten... Trzyma cię dłużej. Pozwalam mu, ale dalej kontynuuję, jakby mówię. Jesteśmy tu, bo ten ślina po Albi. angielsku nie zna swojego klanu. I chciałam poprosić cię o pomoc z tym. Tak, Wandzia powiedziałeś, że Słuchaj, Wandzia! Czemu mówisz do Wendy Wandzia? pomyślałem, ona lubi nadawać śmieszne nazwy, to ja też się w to pobawię. Czy ja miałem jakąś śmieszną nazwę? nie, ty byłeś zawsze Miki, ale możesz być myszką Miki. Wiesz, jak ta bajka. Taka sobie cywka. Chociaż to i tak chyba lepiej brzmi niż ślina. Nie, ty po prostu będziesz Mikim. Myślę, że brzmi lepiej niż Ślina, ale zbaczając z tematu mojego przydomku, Wendy powiedziała, że możesz mi wskazać, kim jestem, mówiąc poetycko. W sensie, że klan. No, mogę spróbować, tylko nie znam absolutnie wszystkich klanów, bo dla mnie to też... Słuchaj, nie jestem spokrewnionym długo. W ogóle my się poznaliśmy? Jak byłeś w złym stanie. Wyglądasz na niebo lepiej. Bo jak przez mgłę. Mikołaj jestem. Salwi, miło mi. Cześć. Mateusz. Cześć. Siadajcie, poczęstowałbym was czymkolwiek, ale i tak nic nie jemy, więc... Zauważyliście tą taką dziwną pustkę, że ktoś przychodzi w gości, albo coś, to nawet nie ma czym poczęstować? Czy tylko ja tak mam? Jestem za krótko po tej stronie świata, ale wydaje mi się, że jest to trafne zauważenie. Raczej swoją krwią nas nie poczęstujesz, mam nadzieję. Nie. Rzadko miałam gości. Siadam na podłodze. Siadaj na kanapie. Wiem, że jest trochę starsza, ale... Ale ja lubię na podłodze. Okej. Ma jakieś fotele tam? Tak, ma 2 fotele. To siadam na fotelu. To jeśli on nie siada na drugim, to ja usiądę na drugim. W sensie, on Miki. To po prostu zmusić, żeby Miki usiadł z Wendy. Okej, a to co zrobię,
To jest z tego co wiem rytuał, żeby sprawdzić jakiego klanu jesteś i generacji. Mhm. No i wtedy się powinien symbol pokazać i ja to odczytam. Dosyć proste. Będę potrzebował trochę twojej krwi. Okej. Potem ją spalę. To się nazywa magia krwi. Brzmi spoko, nie? Brzmi ciekawie, magia fajnie. zwłaszcza. Ale pozwól, że spytam, zanim zaczniemy. Czy będzie bolało? Nie. W sumie Tak. Jak Sandy Varius to robił, to bolało. Miał taki nieprzyjemny, tępy nożyk. Masz naostrzone noże? Wolałbym jednak... A, czy my możemy mieć zakażenia na przykład? No bo zakażenia głównie wdają się w krew. Nie. Jestem tego zdrowym przykładem, że nie można. To dobrze. No dobra. Ogólnie powiem wam, co się stało. Okazało się, że zrobiłem sobie galaretkę ze swojej krwi w ostatnim dniu, dlatego tak to wyglądało. To było głupie. Myślałem, że oczyszczę swoją krew z wampiryzmu. Myślałem, że jak wezmę wszystkie prochy, ta krew zakrzepnie jakoś wewnątrz mnie i w ogóle to wszystko się zmienia, ale Czyli... Cieszę się, że przeżyłeś. to... Ja też się cieszę. Dobrze was widzieć. Szczególnie ciebie. Uśmiecham się do niego. I ściągam płaszcz, więc widać mój cały cosplay. Ciekawy nowy wygląd. Widziałam się z inną malkawianką. Tutaj chyba ich nie ma, co? Nie. Ogólnie, nie wiem, nasza krew jest przedziwna. Ciężko ją zbadać, ciężko się coś o niej dowiedzieć. Ma jakieś takie właściwości, mam wrażenie, niepojęte przez naukę. Byłeś lekarzem za życie? Nie. Mhm. Właściwie studiowałem astronomię. Astronomię. Ciekawe. Z jedną osobą, którą znałam. Tak. No dobra, nie ma na co czekać. Szczerze mówiąc, ciekawość mnie żera, że tak powiem. Skoro to takie dla was ważne, to chciałbym się dowiedzieć, co mnie czeka. Ja sobie odpalam Candy Crush na telefonie, ale gdzieś tam zerkam co jakiś czas na to, co oni tam robią. Się tak z nogą założoną na nogę. Potrzebuję srebrny pucharek. Chyba mam gdzieś, bo jeszcze dostałem. Ten jest z XVII wieku, więc da radę. O, kolekcjoner. Nie, dostałem, powiedzmy, w prezencie. Od niego? Ty. Ordynarne osoby, no ale nic. Uczyłem się w ostatnich czasach wielu rytuałów i tego wszystkiego, więc coś tam zacząłem umieć. Ciekawe rzeczy są, ciekawe. Szczególnie coś, co się nazywa oczy Babel. Fajna sprawa. Gdybyście chcieli zacząć nagle mówić po chińsku. Ciekawe. A umiesz już wybuchać głowy? Nie, chyba nie będę się tego... Nie mam celów. Co ja mam chodzić i wybuchać głowy? Słuchaj, grożę Nikicie, więc w razie czego powiedz, że umiesz. Okej. Ale dlaczego miałbym? Dobra, słuchajcie, wejdziemy na dach, wyjdziemy z pucharkiem, okej? Na dach. Okej. Okej. No. Ciekawe. Musi być trochę przestrzeni. Nie chcę, żeby twoja krew rozsmarowała mi się Rozumiem. na suficie. A to macie w tym bloku otwarte wejście na dach? No. Przez łazienkę. A, okej. Jak działa, to działa. Okej. A ty... Mateusz, tak? Co, no? Co tam? Idziesz z nami na górę? To ja sobie chcę zobaczyć, co się będzie odpierdalało. Okej. No dobra. Zakłada na siebie grubszy płaszcz Mikołaj, czarny, sięgający mu no tak do kolan. Przeczesuje swoje włosy i zaczyna wchodzić po drabinie. To jest pionowa właściwie. Pożarowa trochę. Weszliście na dach. Dobra.
ogólnie rzecz biorąc możesz zmusić, bo ty nowy jesteś, możesz zmusić swoją krew, żeby ci poleciała. Jeżeli rozetnę ci rękę, krew ci nie poleci. To ty sam musisz zadecydować, żeby twoja krew wyleciała. W sensie musisz otworzyć skórę i muszę jej pozwolić na wylecenie, czy Tak. mogę sam otworzyć ranę sobie? To też możesz. Czyli samą siłą woli mógłbym sobie rozciąć palec? Nie, bardziej byś sobie musiał naciąć, a potem sprawić, żeby wyleciała. Aha, już obecną ranę. To jest- w sumie To jest trochę takie, jakby na całe nasze ciało była jakaś innego rodzaju ochrona przed krwawieniem i tak. Będę potrzebował pół tego pucharka i pokazuję ci taki pucharek srebrny. dużo, no, ale no dobra. Mam taką jedną ranę, to w sumie spróbuję, co mi tam. I chciałbym spróbować otworzyć sobie tą ranę, którą naciąłem sobie, próbując rozrzedzić, no zniszczyć kłódkę wczorajszego Musisz wieczoru. zrobić to albo paznokciami, albo siłą, albo ostrzem jakimś czymś. Aha, okej, no to ostrze. Ja mu wskazuję na kły. No, kłami też w sumie możesz. Jak chcesz, to ja ci to mogę rozciąć paznokciem. A jest nóż? Wolałbym No. jednak coś bardziej higienicznego. Ty właśnie Trzymajcie powiedziałeś, że moje mnie. paznokcie Czekaj, są to higieniczne. zejdę na dół po Nie nóż. trzeba. Wyciągam z mojej torby. Miałem skalpel, ale dobra. Ostatnio nie był taki tępy, więc chyba się nie stępił. No i rozcinam sobie. Jednym zamaszystym ruchem. Okej. O, do tego kufelka. No. No, kładę dłoń nad tym kufelkiem i pozwalam mojej krwi skapywać, spływać. Jest wszystko przedziwne. Jaki to jest typ nożu, który ma Wendy, z ciekawości? Stiletto. Włoskie. W sensie, to są takie butterfly'e, flipy, czy taki po prostu normalny nóż? Taki bardziej jak sprężynowe, że jak naciskasz, to się taki dosyć cienki. On nie jest ten. Chowam ostrze i oddaję Wendy. Skinam do niego głową. Chowam. Dobra, następna część tego to muszę teraz spalić twoją krew. Mam zapalniczkę. No dobra. Przestawię to. Mamroczę coś w niezrozumiałym dla was języku. Krew zapłonęła niczym benzyna podpalona. Wypala się. A nad tym wszystkim ukazuje się symbol. I numer. Okej, jesteś pokolenia 12. Hej, to tak jak ja. To jakieś nowsze, domyślam się. No, Mhm. tylko mam złą wiadomość. Masz raka. Żeby tylko... To chyba jesteśmy odporni na raka. Właśnie nie mieliśmy... Słucham. Słuchaj, nie znam tego symbolu, szczerze mówiąc. Wendy zaczyna się śmiać po prostu. Ale spoko. Przerysuję go i pokażesz go komuś po prostu bardziej doświadczonemu. Wybacz, ale jestem spokrewnionym tylko parę miesięcy. Nie masz jakichś książek, gdzie są takie symbole? Mam, ale akurat z tym to po prostu nie wiem, może widziałem, ale nie pamiętam teraz. Tak jak mówiłem, jakakolwiek pomoc mi się teraz przyda, więc dzięki. No, to To Masz tak. kogoś dokładnego na myśli, kto mógłby się na tym znać? Nie wiem, dyrektor na pewno będzie wiedzieć, on zna pewnie wszystkie klany. Jak nie, to spytajcie, nie wiem, kogoś, kto wydaje się być starszy i trochę dłużej chodzić. Amadeusza? No, W sumie Amadeusz powinien wiedzieć. możemy podjechać do dyrektora i tak miał nam kilka podstawowych spraw wyjaśnić. Przynajmniej mi. Pytanie, czy jest teraz w gabinecie. Z tego co wiem, to jest zajęty. No nic. Też ma dużo swoich spraw i zajmuje się słabokrwistymi.
Czym tak w sumie właściwie są ci słabokrwiści, bo Ja bym to nazwał półwampirami trochę. czyli półmartwi? Trudno. Znaczy martwi to oni są, ale z takiej perspektywy chyba medycznej. Ciężko powiedzieć, bo wiesz, raczej nie rozcinam sobie każdego po kolei i sprawdzam, co ma w środku. To byłoby dziwne. Oni ogólnie rzecz biorąc są z wysokiej generacji, czy jakieś tam, nie wiem, chyba 13, czy 14, czy 15, nie pamiętam. I oni ogólnie po prostu prezentują znacznie słabszą siłę jakby krwi, ale mogą żyć troszeczkę bardziej dowolnie. Może ich by się dało wyleczyć. Przepraszam, że przeszkodzę, ale teraz tak, bo ja myślałem, że generacja to najwyższa to ma ten, kto jest młodszy, czyli coś mi się nie A zgadza. widzisz, No bo... nie dałeś mi wytłumaczyć, to nie wiesz. Nie mów mu, Czemu mam nie mówić? bo nie dał mi sobie powiedzieć. Ale mierzyła do mnie z pistoletu z palców. Wystraszyłem się, przepraszam. Śmieje się. Śmieje się, patrzy w ciemne niebo. Dziwne macie tutaj układy. Im większa, im wyższy numer generacji, tym po prostu masz mniejszą siłę swojej krwi. Jesteś po prostu słabszy. Bardziej jak człowiek. Z tego co wiem. Pierwszy podobno był Kane. Coś mówiliście właśnie i domyślam się, że chodzi o biblijnego Kaina. Mhm. Mhm. Ale nie każdy w to wierzy. Gdzieś to się musiało zacząć, cholera wie gdzie. Ale Wendy tak patrzy na ciebie i po prostu przytakuje. tak sarkastycznie odprzytakowuje. A potem Kane miał dzieci i tak się zaczęło podobno. No nie wiem. Ja jestem od Malkawa. To Malka. da się przeskoczyć z jednego pokolenia na inne? W sensie wskoczyć wyżej albo niżej? Jeśli tu chodzi o moc? Czy to jest Nie wiem. przypisane? Szczerze. Cóż, ja słyszałam o jednej rzeczy, ale o tym się nie mówi. Ciekawe. Ja podchodzę do Andy, pokazuję jej w telefonie. Patrz, Andy, przeszedłem poziom. Udało ci się! Daj mi teraz. Dobra, masz. Ech. Czyli co? Nie dowiedziałeś się nic. No nie takie nic, jest z 12 generacji. No dobrze, to fakt. Witaj w klubie. Nikita jest z 13. Miło mi. Nikita jest... Było ciekawe. Nikita jest słabszy. Wygląda na taką pechową 13. Nie no dobra, już się go nie czepiajmy. On dobrze sobie dzisiaj poradził, miał fajny wywiad. Mogę sobie wziąć kartkę z nim, jak go przerysujesz, albo kopię. Jasne. To co? Możecie nas na chwilę zostawić samych? Tak, pewnie. Czy on ma gdzieś tam kartkę, żebym sobie wziął? Jeszcze nie narysował. Okej, dobrze. No schodzę po prostu po drabinie na dół w takim razie. Podchodzę z tym Candy Crush do niego. Pokazuję mu. Ja schodzę i tak patrzę się na nich oboje tak. I schodzę. Coś nie tak? Miki patrzy tak w przestrzeń na te wszystkie bloki, które nadjadł czas, ale z drugiej strony wiele jest nowszych budowli. Chciałem pogadać na temat tej wiadomości, którą mi zostawiłaś. Której wiadomości? Tej, w której się żegnałaś. O, no tak. Zbliża się do ciebie. Bardzo mnie to ruszyło wtedy. Nie mieliśmy czasu o tym porozmawiać. Cały czas coś się działo. Jeszcze wczoraj te zamieszki, to wszystko. Z Gili na przykład akurat natrafił, bo musiał się przenosić. Natrafił na paru śmiertelników, którym nie podobał się i nie skończyło się najlepiej. Ale wszystko z nim okej? Z Gilim tak. A ma kłopoty?
Zobaczymy, czas pokaże. A ty? Ja nie. Okej, to dobrze. Szkoda, że nie... Trochę. Co oznacza trochę? Powiedzmy, że uszkodziłem kogoś w obronie Gilliego. No, Wendy pociera swoje czoło. Czy pamiętasz, jak przyszłam do ciebie z twoim zdjęciem, na którym używasz mocy? Pamiętasz, prawda? wiem, ale rzucić na Gilliego. Mikołaj. Nawet Witaliemu zdewastowali samochód, przechodząc. O nie. O, więc nie mamy... Witali nie ma kasy na naprawę. Może będę mu mogła pomóc. On z rodziną się swoją trzyma bardzo. Swoją żywą rodziną. Rozumiem. Może będę w stanie mu pomóc. Cóż, Jak? zarobiłam trochę przedwczoraj. Za co? Powiedzmy, że wykonałam robotę dla Amadeusza. Tego Wentru. Tak. On to jakiś taki cwany jest bardzo. Dogadał się bardzo z Mateuszem. Z tamtym, co był, no. No. Wracając do wiadomości. Zależy mi na tobie. I nie chcę, żeby tak to się kończyło. Spędziliśmy trochę czasu, próbując odwrócić ten cały proces. Poznaliśmy się. Nie chcę, żeby coś ci się stało. A ja nie chcę, żeby tobie się stało. I rozumiem, że stanąłeś w obronie Gilliego, ale Mikołaj. Mam wrażenie, że zrobiłabyś to samo. Nie nadaje się do walki. Walka. Ciężko to nazwać walką. No, wiesz, o co mi chodzi. Ja się tylko umiem skurczać. Co umiesz? Skurczać, powiększać. W ogóle ładne wdzianko. Dzięki. Jak mówiłam, pożyczyłam od takiej jakby mojej siostry. Niemniej jednak wiem, czasem działam po prostu, jakby bez zastanowienia. Taki może trochę jestem. Ale od czasu śmierci moich rodziców, mojej siostry, po części. Nie wiem, jakoś tak mam coraz mniejsze opory przed robieniem czegokolwiek. Nie chcę, żeby moja egzystencja, nawet jeżeli mam spędzić lata na szukaniu lekarstwa na to wszystko, nie chcę być w tym wszystkim samotny. Wiem, co... Uśmiecham. Sędziwój mi opisał swoją historię. Znam jego perspektywę, jakby tego, kiedy on żył. Rozumiem... On sam siebie wini. On wini siebie za to, że nie znalazł lekarstwa dla swojej rodziny. I przez to był sam. I nie wiem, na ile można być spokrewnionym. W sensie spokrewnionym tak ludzko. Taką osobą, która żyje już tyle lat, ale nie chcę spotkać tego samego losu. Nie chcę zamknąć się w kościanej wieży i siedzieć i czytać tylko książki. Chcę przeżywać. I nie chcę... Może są jakieś perspektywy tego, może da się jakoś z tym żyć. Nie wiem jak. Myślę, że jest łatwiej, jak masz kogoś do pomocy. Uśmiecham się do niego. To prawda, że wybuchy szału, kontrolowane emocje, nie wiem, wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie tego kontrolować. Nie sądzę, żeby ktoś był w stanie to kontrolować. Chociaż słyszałem o dyscyplinach, które potrafią powstrzymać to wszystko, ale nie na długo.
Naprawdę są takie. E, Ale to jest tylko i wyłącznie tykanie zegara. to prawda. Nie wiem. To, co chcę po prostu powiedzieć, to to, że jesteś mi bliska. Ty też mi jesteś bliski, Miki. Cieszę się, że odwzajemniasz to, co czuję. Całuję go w policzek. Po prostu. On cię przytula. Choć nie ukrywam, twoje wyznanie było dosyć nagłe. Miło mi. Chciałabyś iść na ten koncert? Już myślałam, że nigdy nie poprosisz. Czekaj, to nie jest Nikita? Co? No tam na dole. Nie. To nie on. Który to był guzik? Hmm. E, bardzo chętnie pójdę z tobą na koncert. I tak się tam mieliśmy wybierać, jak ci pisałam. No dobra. Liczyłam, że cię tam spotkam, choć nie sądziłam, że chodzisz do takich klubów. No nie. Ale to... Nie. Osoba, która zarządza tym klubem jest spokrewniona i... Nie wiem, Gili mnie wyciągał. Gili za każdym razem chce iść w jakieś inne miejsce. Nie wiem, czy to jest związane z jego klanem, czy on po prostu ma taki charakter. Nikita wspominał, że to jest związane z jego klanem, ale nie jestem pewna. W ogóle Gili ma teraz przejebane, powiem ci szczerze. Bo Giliego klan nie obowiązuje wiele i chodzi o to, że za miastem kręci się całkiem sporo sabatu. Jakby, no... Szczególnie w okolicach Wołomina i tak dalej. A to jest, wiesz, po naszej stronie. No i tam się dzieje. Tam się dzieje, Wendy. Cóż, nie znam tak dobrze Giliego ani jego klanu. Myślę, że bardziej Nikita jest z nim bliżej. Jeszcze gdzieś tam grasuje on... Jak się nazywał ten zdrajca? Utopek czy Gunnar? Gunnar. Wendy znowu uratowała dzień, bo to dzięki mnie się dowiedzieliśmy o tym. No, dobrze, że na to trafiłeś. Dzwoni domofon, ale wy jesteście na dole. Salwi, To Mateusz. idę odebrać. Ja już nie mówić, czy odbierzesz, ale... Odbieram. Halo, w czym mogę pomóc? A, to pomyłka, przepraszam. Co za debil. Ja... Hej, ktoś dzwonił domofonem. Lepiej chodźmy, zanim ta dwójka wyniesie ci mieszkanie. Jeszcze raz twoje. Nadal wasza dwójka jest. No, w czym mogę panu pomóc o tej porze? Mateusz, czy to ty? Nie, kurwa. No tak, oczywiście, że to ja. Właśnie. No dobra. Wróciłem. Jestem już. A Wendy schodzi z Mikim. Puścicie mnie? A, wpuszczaj wpuszczam się. go, tak, wpuszczam go. No Nikita wchodzi na górę, jesteście wszyscy w piątkę. Cześć Nikita. Cześć. Nikita, koncert będzie, chcesz iść? Jasne, kto gra? Nie wiem, w sumie. Black metalowy zespół, bo mówię tak patrząc na Salviego. Salvi uśmiecha się sarkastycznie i też sarkastycznie przytakuje głową. Myślisz, że będzie Peter? Wątpię, żeby Peter chciał tam iść. Szkoda. Co to w ogóle za miejsce? Madame Q. Madame Q? Kim jest Madame Q? Słyszeliśmy już to, ale Właśnie to jest osoba, czy... miejsce? To jest klub. A,
To wiele wyjaśni. Z burleski właściwie. O! Wendy bierze kartkę i po prostu rysuje na niej kaczkę, po czym podaje Sylwiemu. Trzymaj, to twój klan. Kabarecik. Jola prowadzi to miejsce. Ale muszę przyznać, kaczki umiesz rysować. I odsuwam nad stole tą kartkę do niej. Która już godzina? O, to musimy się zbierać, więc... No ale co... Przepraszam, że jestem taki natłoczny, ale co z tym symbolem? Sorry, mam dużo rzeczy na głowie. Pokazuje Mikiemu tą kaczkę. Narysowałam mu. I rysuję ci kwadrat w drugim kwadracie. Przypomina leciutko gwiazdę Dawida, ale nią nie jest, bo to są kwadraty. Jeden kwadrat jest, jakby to powiedzieć, nałożony na siebie, tylko że obrócony tak, że jego rogi wystają, jego wierzchołki wystają z lewej góry, prawej dołu, oczywiście. Tak to wygląda. No i są te takie znaczki jak jakiejś indyjskiej podłogi, nie wiem jak to nazwać. Jak na dywanie. Ktoś na Ciekawe. pewno będzie wiedział, co to jest. Może byłeś sprzedawcą dywanu? Klan sprzedawców dywanów. Nie byłem. Skazany na sprzedawanie dywanów po śmierci, świetnie. No co, dobry zawód. O, z tego co słyszę, to mało tu macie sprzedawców dywanów, skoro nie znacie. Jest nisza. Jest nisza, czyli dobra Może jest podaż mały będzie. popyt. To co, idziemy? On to gdzieś na kartce narysował, tak? Na tej kartce z tą kaczuszką. Tak narysował to na kartce. Dobrze, w takim razie biorę tą kartkę. I chowam. To co, jedziemy? Tak, pewnie. Wszyscy chcecie? W sumie masz samochód? Nie. Ja też nie. Pomieścimy się spokojnie, będziecie się tylko ciśli z tyłu. Okej. No dobra. Może ja usiądę z przodu w takim razie. Nie wiem, czy ci Wendy na to pozwoli. Nikita, może chcesz jechać autobusem? Właśnie, jak ty się tu w ogóle dostałeś? Słuchaj, tak Nikita z absolutnie poważną miną. TVN swoim gościom daje helikopter na ten. Jak coś, to nie wiem, 25 minut piechotą jest ten klub, więc nawet możemy się przejść, jak chcecie. Mamy jeszcze trochę czasu. A jak nie, to możemy podjechać faktycznie. Ja bym w sumie się przeszedł, ale to... Możemy się przejść. Mateusz i tak musi mnie później pod swój dom odwieźć, więc mi to Po co? Zostawiłeś pozostawiłem tam samochód. Wendy mówiła, że jakąś pracę wykonywaliście. O, Nie, to... Tak, no. Nie. Nie. Nie A, pomagaliśmy biednym dzieciom. Ta, Bardzo dochodowe. jako organizacja charytatywna. Ej, poznałem trochę spokrewnionych w życiu. Myślicie, że jestem takim debilem? Nie wiem, wydaje się, że to Wendy ci powinna wytłumaczyć. Jeżeli któryś spokrewniony zrobi coś naprawdę... Dobra, sprzedawaliśmy. Znaczy, ukradliśmy. Ukradliśmy amfetaminę, żeby nie rozprowadzać tego biednym dzieciom, tylko żeby rozprowadzać to wielkim, grubym, bogatym chujom, którzy będą nam za to płacić i my będziemy bogaci, oni szczęśliwi. I dzieci też, bo nie będą miały ze sobą amfetaminy. Szczytny cel. Oddaję telefon Mateuszowi. Kłaniam się. Wiem. Z jakiego jesteś klanu jeszcze raz? Patrzę na Mateusza. Ach, nie mówiłem wam? Mówiłeś, tylko nie pamiętam nazwy. Co nie? Jestem z Też- klanu Ministry. O, jak dyrektor. Ciekawe. Co to jest za klan? Ciężko nas określić. Powiedzmy po prostu, że jesteśmy
dobrymi duchami świata wampirów czy spokrewnionych. I czasem lubimy namawiać ludzi, żeby byli bardziej odważni. Takie jednorożce. Co? Dobre duchy. Patrzę na Nikitę. Jednorożce? Dawne skojarzenie, nieważne. Chyba za dużo fantazy czytałeś. Lokalna legenda, skąd wzrastałem. Paniki to trochę za dużo kucyków pony się naoglądałeś. Ha! Przyjaźń to magia. O Jezu. Dokładnie. Lepiej bym tego nie powiedziała. Proszę puść wodze fantazji. To trzeba czasem akurat robić. No tak, a Malkawianie są najlepsi, najpotężniejsi, najmądrzejsi W ogóle. i tak. Najwięcej widzimy. Mhm. Chyba rozumiem, o co chodzi. A Nikita, ty domyślam się, że jesteś starszy, to wiesz, do jakiego klanu należysz iść. A jedyny się nie pochwaliłeś. On jest Naprawdę? Brudża. Nikita z nieskrywaną dumą to mówi. Bruchaha. Brudża. Okej, a czym się ten klan specjalizuje, że tak powiem? Mocno biją. Dziękuję, że tłumaczysz za mnie. Chodzą, wkurwiają się, są przeciwko prawu, bla bla bla. Nikita trochę nie pasuje do tego całego opisu. Prawda, on wygląda jak... Nieprawda! On wygląda bardziej jak Wentru. Uważam, że Sądzisz? bardzo dobrze reprezentuję moich towarzyszy. Jak wysoki jest Mikołaj? 1,75 m. A, okej. No, nie, jak na razie nie widziałem, żebyś jakoś super łamał wszystkie prawa, więc Ty oszalałeś, myśląc, że każdy brudży łamie każde prawo. no, ja oszalałem, to Wendy i Mateusz tak mówili, ja tylko potwierdzam. Nie spodziewałbym się po Brudża nic mniejszego niż to. Niż co? Niż łamanie każdego możliwego prawa. Czekaj. Ktoś mi kiedyś powiedział, że Brudża to byli tacy wielcy filozofowie. No. Filozofowie? U nas? Anarchowie? Tak słyszałam. Właśnie, czy ja się mogę wreszcie dowiedzieć dokładnie, o co chodzi z tym podziałem Camarilla-anarchowie? Czemu jest tak ważna ta przynależność do kogoś? Już możemy ruszać tego propos. Cały czas idziemy przecież. Idziemy, to prawda. To się ruszać szybciej. A jedziemy w końcu samochodem, czy idziemy z buta? Nie, idziemy z buta. Nie, no tak, poszliście z buta akurat. Łapię Mikołaja tak małym palcem za jego małego palca. Uśmiecha się do ciebie. Nikita jest bardzo zajęty, bo on się z podejrzanie dużym zainteresowaniem przypatruje się ludziom, których ewentualnie mijamy. Właściwie trochę Wendy trochę z głodem robi trochę? podobnie. No, Wendy robi podobnie. Patrzę na to zachowanie Nikity. Co, jeden wywiad i już sodowa woda do głowy uderzyła, że każdy cię rozpozna? Co? O czym ty mówisz? Nikita tak patrz. troszkę jakby był troszkę myślał o czymś innym. Patrzysz na ludzi, jakby chcieli cię zjeść. Dzwoni Wendy twój telefon. Sprawdzam kto. Zastrzeżony. Chwilę. Odbieram. Dzień dobry, kancelaria prawnicza. Czy można z panem Nikitą? ¿Qué pasa? Halo? Nikita, to do ciebie. No co? Biorę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, przy telefonie. Pan Nikita, jak rozumiem. Tak. Świetnie się składa. Nagle słyszysz jakiś taki trzask delikatny. No i jak tam ci się podoba chwila sławy? Znam ten głos, prawda? Mhm. Nie jest wcale tak źle, jak myślałem. Ciesz się. Cieszę się momentem. Carpe diem. Z
Szczególnie w twoim przypadku. Nie powinieneś się tak wychylać z tymi ślepiami. Miałem czarne okulary. Myślałem, że to pomoże. Wyglądałeś, jakby cię kurwa wyjęli z boys bandu z 2000. Jak na twoje standardy, to mogę to uznać za pochwałę? Twoje? Czy my jesteśmy na ty, Nikita? Nadal się nie nauczyłeś swojego miejsca w szeregu? Czy bycie kundlem anarchów sprawia, że tracisz kompletnie szacunek do wszystkich? Na razie nie mamy żadnych relacji między sobą. Z Syreną też sobie chodzisz na piwko? No nie. Ciężko w coś wypić, cokolwiek. Ostrzegam cię. Technologia jest moja. Dziękuję za ostrzeżenie. I jeśli mogę ci jakoś zadośćuczynić za to, co zrobiłem, Jest rzecz, którą mógłbyś dla mnie zrobić. no słuchaj, zamieniam się w słuch. Spotkajmy się na plaży o 10 rano. Słuchaj, mam przynieść swój parasol do opalania? Nie przyda ci się. Pogoda będzie akurat wyborna. Pogoda będzie wyborna, ale kremikiem się posmaruję jeszcze. Jak dla mnie możesz się nawet posmarować olejem i się wpierdolić w ognisko. Spasuję. Czy coś jeszcze do przekazania, Nikicie? Jest bomba pod twoim mieszkaniem. Na razie. Rozłączasz. Wyciągam rękę po telefon. Muszę powiedzieć, że nawet w pewnym momencie poczułem zadowolenie z tej rozmowy. To chyba źle o mnie świadczy. Wącham go. Żeby fani do ciebie już dzwonili i dobijali się drzwiami i oknami. Właśnie o tym samym pomyślałem. Tak to zabrzmiało z kontekstu? Ni chuja. Trochę bardziej sarkastycznie i groźliwie. Jeżeli to jest osoba, o której myślę, mam nadzieję, że mój telefon nie wybuchnie, Nikita, bo będziesz mi wisiał telefon. Czemu telefon miałby wybuchnąć? Bo Nikicie już wybuchnął. O co chodzi? Ja się zacząłem rozglądać za jakimś posiłkiem. Za jakąś osobą na uboczu, nie wiem, czy coś, po prostu, jeśli byłaby po prostu okazja. A ja w tym czasie tłumaczę im, o co chodzi. Jest 20:40, ciężko tutaj. Rozumiem. Dużo ludzi się kręci. Jeżeli chcesz bardzo ustronnie, będzie ciężko na obecny moment, szczególnie, że jesteś z 4 dodatkowych osób. Okej, no Każdy to- z was rozmawia. Tak więc Nikita przeskrobał sobie u jednego takiego gościa, taki brzydki Nosferatu, wiecie. Mówię ściszonym głosem o Nosferatu. I on się nazywa albo Enigma, jakoś tak, i bardzo nie polubił Nikity. I sprawił, że jego telefon wybuchł. Dlatego Nikita teraz nie ma telefonu. Mocny zawodnik. Jeszcze szepczę do Mikiego, ani samochodu i domu. To nieźle sobie musiał przeskrobać, jeśli gość mu nawet kurwa telefon wybucha. On jest geniuszem technologicznym. Nie chodziło mi o umiejętności, bardziej chodziło mi o to, że już jakby cały czas chce go zabić. To okłamał go. Za kłamstwo chce go zabić trochę. Niektórzy tego nie lubią. To samo bym Poza powiedział. tym okłamał go o tym, kim Nikita naprawdę jest. Salvi tak trochę przymruża oczy ze zdziwienia. Wendy, masz zakończyć ten temat w tym momencie. To nie, Okej. nie teraz czas. Okej, ale Miki wie. Miki jest starszy. Powiem ci, Nikito, jeśli masz na tyle duże jaja, żeby kłamać komuś, kto jest tak potężny, jak opowiadacie, Jest primogenem Nosferatu. kimkolwiek by był, to albo jesteś debilem, albo geniuszem. Ale jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić czym. Dzięki. Mikołaj patrzy na Salwiego.
Primogen to taki najwyższy w klanie. Jakby najsilniejszy. Taki dowódca. Mhm. No, coś w tym rodzaju. Mhm. To tak jak u nas jest dyrektor, jeżeli chodzi o Czyli ministry. żyjecie strasznie w takiej trochę hierarchii. Nie. U nas jest trochę inaczej. U anarchów jest trochę inaczej. U anarchów wybieramy bardziej demokratycznie, kto powinien się zajmować czym. Mhm. Okej, rozumiem. Przyzwyczaiłem się do takiego życia, więc nie ma. Na przykład był taki Gangrel, który jest teoretycznie jednym z najstarszych, ale on nie chce się mieszać w tą całą politykę i każdy daje mu spokój. Wiesz, nie zmuszają go do tego, żeby prowadził innych. Ale w Camarilla jest trochę inaczej. Mieczysław? Nie. Znaczy Leszy. Leszy. Poznałeś go? A, nie, słyszeliśmy o nim, bo A. pamiętasz Gabriela? Mhm. No to on go chciał poznać, ale nie wyszło. Kim jest ten cały Gabriel? Cały czas o nim gadacie. Właśnie jakiś kolega, coś. Tak, to jest taki dobry przyjaciel, który kiedyś był na waszym miejscu, ale potem wyjechał w Bieszczady. Rzucił wszystko. Właśnie, bo Wendy pytała Gabriela o numer do Beksińskiego. Tak. Wysłał ci. Nareszcie! Biorę, zapisuję ten numer i piszę od razu SMS-a. Hej, żyjesz tam jeszcze? No tak, na spokojnie. Wszystko tu się powoli dzieje. To dobrze, dawno się nie słyszeliśmy. Tu Wendy swoją drogą. Asymiluje się ze zwierzątkami, chociaż uciekają. Trochę nudy, ale jest stabilnie. Tak, domyśliłem się, że to Wendy. Czekasz pozdrowienia Gabrielowi. Co? Nie piszę do Gabriela. Piszę do Beksińskiego. To Beksińskiemu. A, do Beksińskiego odpisałaś. Tak! A ja mówię, co Gabriel odpisuje. Ja też myślałem, że do Gabriela Dobra, piszesz. no dobra, to powiedzmy, że to napisałam do Gabriela i teraz piszę kolejnego SMS-a. Hej, żyjesz tam jeszcze? Tu Wendy. Dostajesz SMS-a zwrotnego. Żyję, ale co to za egzystencja w świecie, w którym każdy nowy blockbusterowy film to gniot za gniotem. Aż mam dosyć tej egzystencji coraz bardziej. Chyba zacznę oglądać filmy przedwojenne. Odpisuję, o nie zabieraj się za to. Dlaczego miały więcej akcji i chociaż ci wszyscy aktorzy potrafili coś zrobić, a nie tylko wstrzykiwać sobie botoks w uszy i powieki. Nie wiem, co powiedzieć. Każde te remake'i wyglądają jak zgwałcony kot 16 razy. Okej, nie mam teraz czasu z nim na rozmowę. I schowam telefon do kieszeni. On dam ci jeszcze walną wiązankę krytycznej perspektywy na obecne kino i sztukę. Mniejsza. Dochodzicie już pod, słuchajcie, Madame Q. Widzicie takie dwie nóżki z takimi, wiecie, pończochami neonowe. Dużo tam neonów w ogóle jest. Ciekawa muzyka dobiega ze środka, to na pewno. Pozwólcie, że zmienimy atmosferę. Pod klubem stoi Gili, palący sobie cygaretkę. O, cześć! Dawno was nie widziałem. Nikita, siemasz. Nie ma, cześć. Podchodzę A do wy niego. to kto? Mateusz. Salwi, miło mi. Stanę obok niego i zapalę papierosa. Coś nowi koledzy w okolicy. No to wyszło. I my... Jakby to powiedzieć, Wendy? Co my właściwie z nimi robimy teraz? Uczymy ich jak małe dzidziusie. Są takimi małymi pieskami. O, a ty, Mateusz, tak? Gili jestem. Ty jedyny z Polski pewnie, co? Co? No, tak, z Wrocławia dokładnie mówiąc. A, Też jestem z Polski. Ja też jestem z nie Polski. wyglądasz. Tak, wiem, bo jestem mniejszością.
A ja to co? Ja jestem romski. O, Czyli to witaj większością. w klubie. Większością? No, większością zajebistości w Polsce. Hehe. A, To jest ślina, pokazuje na Salviego. Salvi, nie ślina. Ale brzmi jak ślina po angielsku. Gili. Miło mi i chcę mu uścisnąć dłoń. Nie lubię żartów z mojego imienia na tym, że jestem Gilem z nosa, ale jeżeli ty jesteś śliną, to tworzymy całkiem niezłe duo. Tak, zauważyłem. Bardzo mokre, można powiedzieć. Brakuje wam jeszcze jednej tylko cieczy. Nie rozumiem większości Polaków, to całkiem popularne imię romskie. Gili, pozwól, że spytam, bo nikt tutaj nie wie, jaki to będzie koncert, a domyślam się, że Wendy raczej nie mówiła prawdy z tym, że będzie to koncert black metalowy. Black metal. Black metalowy? Słuchaj, musiałam go zmusić, żeby tu przyszedł. Okej. Domyślam się, że coś w stylu jazzu. No, Da się chyba posłuchać. Nie wiem w sumie. Przyszliśmy tutaj, bo coś nowego zawsze. Wiem, że Justyna Święs będzie występywać. Justyna? O, To? O, Jak ja mam wiedzieć? patrzę na Mikiego, może on wie? Miki pokazuje. Nie wiem, naprawdę. Poznamy pewnie za chwilę Jolę. Jola jest bardzo otwartą osobą, więc się nie zdziwcie. Poznaliście już ją kiedyś? Potakują. Czy mam rozumieć, tak bardziej mówię do Wendy, mam rozumieć tak otwartą jak twoja siostra, czy... Ja nie wiem, ja nie poznałam. Aha, okej. uważam, że w takim miejscu otwartość może oznaczać coś całkiem innego. A ty wyglądasz na takiego, co bywał w takich miejscach dosyć często. Gili się odzywa. Jeszcze moja siostra jest, więc... O, Masz siostrę. ale babki nie ma, prawda? Czwartej wody. Nie, babka by nam wszystkim łeb urwała. Nikita wybucha śmiechem. Mikołaj się odzywa. To co, wchodzimy? Gili jest ubrany w pomarańczowo-czarną koszulę w kratę. Na to ma zarzucone taką grubą, zamszową kurtkę w środku z wełną. Taką bardzo ciepłą. To co? To chodźmy. A nie przodem. Tak, gentleman, wchodzę. To ja trzymam drzwi i czekam, aż wszyscy wejdą, żeby zamknąć kolumnę. Ja wchodzę ostatni. Dobrze. Może wam opiszę troszeczkę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sam lokal, jest naprawdę ciekawy. On jest podłużny, wszędzie widać i ściany są pomalowane na ciemną zieleń. Bardzo ładny, taki jak macie niektóre stoły bilardowe w takim kolorze. Widać scenę, wiele kwiatów, sporo neonów, sporo krzeseł. Stoliki są malutkie, takie no na jedną osobę bym powiedział, ale jak się ściśniecie, to można dwie. To, co przykuwa uwagę, to logo wewnątrz. Widzicie syrenę. Syrenkę warszawską, która do sutków ma przypięte takie bryloczki, wiecie, takie jak są w burlesce, takie, takie materiałowe. To jest logiem ogólnie Adamki. Widzicie barmanów, wiele alkoholi, bardzo kolorowych. Tutaj nie pije się piwa. Tutaj są kolorowe drinki. Widać wiele dziwnych, bardzo kolorowych, o różnych kolorach włosów, ubraniach bardzo ekstrawaganckich, powiedziałbym wręcz teatralnych. Gdy nagle, jak tak wchodzicie tak bardzo ostrożnie, powolutku, wypada osoba z brodą, umalowana cała, z długimi włosami, czerwona szminka, długie doklejane rzęsy, z diamencikami na tych rzęsach, z pomalowanymi brwiami, w czerwonej sukni sięgającej aż do kostek. Ten mężczyzna, ten drag queen,
Ma tak spokojnie z 1,95 m. Patrzę na was. No witam! Chodźcie, bąbelki! Ach, witam! Całuję Wendy w policzek. Jeden, drugi, trzeci. O hej, hej! Robię to samo! Dzień dobry! Do Salwiego, hej, hej, chodź! Ja go tak popycham. Idź, marynarzu. No wiesz, dostajesz to jednak tego całusa w policzek. Mua! I tobie, mua! O, pan Nikita! Proszę, chodź! Dzień dobry. Miło mi. Też cię całuję trzy razy w polik. I jesteście jak super. Ja tak podchodzę ramię w ramię do Mateusza i mówię mu na ucho jeszcze raz i popchnę cię w przepaść. Będzie w takich klubach, to nie byłem jednak. Chciałbym od razu, jak wejdziemy, użyć rumienia życia. Okej, sprawdźmy twój głód. 5 to był... Niestety, bestia w tobie, a kurde, trzeba nakłonić parę osób, żeby troszeczkę więcej wydali, żeby się bardziej wyluzowali, żeby coś robili, a potem trzeba z nimi pogadać. Pluszowe fotele, ładne, mięciuśne. Całe to otoczenie jest specyficzne, oczywiście, natomiast to jest kwestia perspektywy, komu się to podoba. Ja mam pytanie. Czy jest tam gdzieś szal, taki z piórek, taki... Jola ma na sobie właściwie. A ktoś, kto mu mogłabym zabrać? Na ścianie jest. Fantastycznie biorę. Biały. Owijam się nim. Siadajcie, kochani. Siadam. Siadam, gdzie wskazuje. Tak dla formalności, jak powinniśmy się zwracać do Jola. Jola? Ach, Jolu, miło mi poznać. Jestem Wendy. Przyszliśmy na koncert. Wiem. To już tylko chwila. A jakiż to koncert będzie? Fantastyczny. Cudownie. Nikita nieironicznie jest zaciekawiony tą sytuacją. Za to Salvi stara się nie dać po sobie poznać, że czuje delikatny dyskomfort będąc w tym miejscu. Wendy już zdążyła przejąć charakter. Mateusz jest trochę przyzwyczajony, może nie aż do takiego ekstremalnego, ale... Wiele kobiet chodzi tutaj w gorsetach i w ogóle. Widać, że dzisiejszy repertuar wskazuje na to, że będą piosenki, a potem będzie pokaz burleski. Ale kobiet. Tak. Dobrze. Chyba nie jest napisane, kto będzie występować, więc... Ściągam swój płaszcz. Ja też ściągam, tak. Ja też. W sensie, ja ściągnę tylko swój komin, a w mojej skórzanej kurtce dalej będę siedział. Nikita z ulgą zdejmuje z siebie ten strasznie brzydki, gruby płaszcz, który ma na sobie. Klub jest przystosowany dla spokrewnionych, więc się nie martwcie. Jak będziecie potrzebowali. Ja bym chciała się pożywić. Właściwie. Mamy na przykład w barze krwawe dziewice, jeżeli byście chcieli. Czym to jest? Mateusz tak siedzi i tak... Konsternacja na jego twarzy występuje. Troszeczkę soku truskawki, cytryny i wiecie, RH+. O, chętnie spróbuję. Spróbujemy? Rozglądam się po wszystkim. Ja patrzę. Czemu nie? Czym jest życie bez małego smaczku 3 nowości? razy widzę. Ktoś jeszcze? Czy można tu po prostu zapolować? Nie wiem, coś chyba źle brzmi. Ale jesteś ordynarny, Nikito. Taki mój urok. Lubię na ostro. Mogę ci tabasco dolać. Ale jak Poproszę. chcesz. Będzie dla wszystkich w takim Ale razie. jak chcesz, to w pewnym momencie udostępnię ci jedną z dziewcząt. Wybierz, która ci się najbardziej podoba. Ach, byłem zachwycony. Dziękuję pani. Obok kogo siedzę właściwie? Tak mniej więcej wszyscy siedzicie na tych różnych krzesłach, dosyć blisko. Gili tam poszedł z kimś zagadać, kimś, kto występuje. Jest ta osoba trochę podobna do Giliego.
Ja chciałbym tej osoby, która jest najbliżej mnie. Nie wiem, czy to będzie Wendy, Nikita, czy Mateusz, po prostu. Albo Mikołaj. Okej, załóżmy, że będzie to Mikołaj. Chciałbym się delikatnie zbliżyć i na ucho spytać. Madame Q to nie miała być osoba, a nie lokal? Różnie się mówi. Czasem Jola, czasem Madamkę. Aha, czyli on to jest Madame Q. Ona. No, Jola. Okej, dobra, dzięki. I odsuwam się. Zostały wam przyniesione 3 drinki. Biorę bez zastanowienia, tam wącham. I próbuję. Ciekawa esencja. Ciekawa esencja. Dotykam Czy działa jakoś Językiem. na mój kół? Nie powiedziałbym, że działa na twój głód. Może jakbyś wypiła parę, ale ciekawe. Ciekawe, zaspokaja pewnego rodzaju pragnienia, ale nie w takim stopniu, żebyście mogli mechanicznie sobie odpisać kostkę, ale jest czymś przyjemnym, czymś nowym, czymś specyficznym. Czy czuć te owoce, czy tylko krew? Czuć lekko te owoce, ale bardziej jakąś taką esencję, wiesz, taki zapach, taki... No, Salvi raczej weźmie sobie tą szklankę i wypije, spróbuje wypić po prostu na jednego łyka jak szota. a to jest Ile w się takich da? ładnych, wiesz, kieliszkach na nóżce. Widzicie, jak Salvi przechyla wszystkie... Ciekawe, czy potem zwymiotuje. Jola tam poszła załatwiać, witać się z resztą gości. Widzę, że niektórych tutaj chyba trzeba nauczyć, jak się w towarzystwie obywa, jak się pije. Proszę, specjalisto. Nie widzę problemu i Salvi przeciera sobie po prostu dłonią usta. Problemu nie ma, ale jeśli chcesz wyrwać jakąś panienkę, albo nawet chociażby swoją kolację, to raczej musisz zachowywać się trochę bardziej elokwentnie. Zwłaszcza w takim zasnym przybytku jak tu. etykieta. Najwyraźniej nie jestem. Twoja etykieta się kłania. Może. No dobra, to w takim razie Czyli jakby osoby tańczą tutaj? Nie tańczą. Bardziej rozmawiają rzeźko. Mateusz, ty wydajesz się być mistrzem elokwencji. Wytłumacz mi, co robię nie tak? Czuję się urażona. Nie powiedziałem, że jesteś zła. Po pierwsze, jesteś zbyt sztywno. Po drugie, pij drinki tak jak należy. Patrzysz chociażby na to, w jakiej podają ci go szkle. I wtedy pijesz je, czy to tak, a nie jak wszystko jak wódkę. Czy co wy tam pijecie na tym wschodzie. Sake. Okej. W anime to było sake. A tak, ale to chyba nie aż taki wschód. Nie, w sumie gorzałka była u nas dosyć popularna. Widać. Do tego jest tu bardzo dużo ładnych panienek. No chyba, że jesteś bardzo zainteresowany tą męską częścią. Nie ma sprawy, jestem otwarty na takie rzeczy, nie będę cię krytykował. Więc musisz też się zachować w takiej rozmowie, żeby zachęcić kogoś do cokolwiek chcesz z tą osobą zrobić. Powiedziałbym bardziej, że po prostu nie ma tu kobiet, które by mnie zainteresowały. Rozumiem, wolisz skośnookie. Poczekaj. Salvi, ślina. Wiesz już, jak lubisz... Słucham cię w Andziu. Wywracam oczami. Wiesz już, jak lubisz pić? Po jego prezentacji wygląda, że szybko i ostro. Okej, o co chodzi? Bo ty coś mówiłeś, że jak śpią, Mateusz Ja mówił lubię, jak alkohol. W sensie, o co chodzi? W międzyczasie pianista, jakiś saksofonista schodzą już ze sceny. Jola mówi, ale teraz będzie występ Justyny Święc. Mam nadzieję, że Państwu się będzie podobać. Proszę posłuchać piosenki. Każdy patrzy. Dziewczyna skłania się. Dziewczyna ma takie włosy gdzieś do ramion,
lekko falowane, ubrana w biało-czerwoną sukienkę. To znaczy jej dół jest taki czerwonawy, w czerwonych szpilkach. Siada pianista, podchodzi jeden gitarzysta. Muzyka zaczyna grać, jak i jej śpiew wypełniać salę. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co Jola tam siedzi rozklejona na tą piękną pieśń. sama. Wendy też się rozkleja. Ona Taka piękna muzyka. No to już wsłuchany w piosenkę i wpatrzony w tą dziewczynę. Reflektory ruszają na nią. Oświetlają ją tylko od góry. Pianisty nie widać. Co to za klub? Co to za miejsce? Jak dobrze nie pamiętam. Wiele neonów się zapala w różnych miejscach. Wiedziała jak Wygląda pięknie. czerwona sukienka. Przerażona. Gdzie trochę kurczę w sobie, jak te neony się zapalają. Nie zauważą, chce wyjść, wskazuje na mnie, nie jestem sama, wskazuje na mnie. Ona jest ładna, ta dziewczyna, co to Tak. śpiewa? Tak, ale tak 7/10. Taka miła dziewczyna, bym powiedział. To jakie A w naszym wieku? nieporozumienie. No tak ma z 21 lat może, że więcej. Jak szepcze do Mikołaja. Ale ma głos. No, ładna piosenka. Co to za miejsce? Jak dobrze nie pamiętam. Wiem tylko nic nie działa jak czerwona sukienka. Co to za klub? Co to za miejsce? Jak dobrze nie pamiętam. Wiem tylko nic nie działa jak. Wendy zapala zapalniczkę, ale orientuje się, że w sumie przeraża ją troszeczkę widok ognia. Świece też zgasły w czasie piosenki. Sukienka odpada zgrabnie od całości. Ja pragnę Twojej miłości i nagle budzę się. Nie ma cię, wszędzie biało. Teraz maszyna, jakby to powiedzieć, z pianą zaczyna rozpylać na całe pomieszczenie. Co to za klub? Co to za miejsce? Jak dobrze nie pamiętam. Wiem tylko nic nie działa jak czerwona sukienka. Co to za klub? Co to za miejsce?
dobrze nie pamiętam. Wiem tylko nic nie działa jak czerwona sukienka. Dziękuję. Daję i zaczynam Daję bić i brawo. bije brawo. Brawo. Dziewczyna ukłania się, schodzi ze sceny. To było naprawdę coś. Niesamowity pokaz świateł, te wszystkie efekty. To Naprawdę. będzie moja wokalistka. Biorę ją do zespołu. Wow. Naprawdę bardzo ładna piosenka. Ciekawe. Czerwona sukienka. Ciemnozielona kurtyna zostaje opuszczona na scenę. Jeszcze były jakieś koncerty? Pan? To chyba nie będzie koncert. Chyba przestanę chodzić z Kilim. Ja chciałbym zobaczyć, czy przy barze, tak tylko jak na razie zobaczyć, czy są już osoby, które są bardzo mocno wcięte. Trochę. Okej. No jeszcze może momencik. Może tam widzisz, że tam do toalety jest tylko może tam się podejdzie, jak ktoś będzie szedł. Ciekawe. Nagle zza kurtyny wystaje nóżka. Wiecie, w pończochach. Grubym obcasie. Skrabna nóżka. Wendy sobie zasłania oczy. Ja tylko tak mówię, byle to, tak ciszej, byle to nie była noga Joli. Salwin myśli dosłownie to, co Mateusz powiedział. Wendy sobie zasłania oczy, ale tak rozszerza palce, patrzy przez nie. Potem wystaje ręka, wiecie, w długiej, czerwonej, satynowej rękawiczce. I w końcu po paru takich ruchach okazuje się kobieta. Długie, czarne włosy. To nie Jola. Jest cała ubrana, jakby to powiedzieć, w takie futerko z strusich piór, takie długie, wiecie. Tam w rytm muzyki powoli, po jednym, drugim guziczku. Mikołaj jest Okej, w tym momencie zasłaniam mu oczy. Mikołaj jest zmieszany tym wszystkim, ale Giliemu się bardzo podoba. Ja podobnie jak Gili. No, Gili łapie Nikitę za ramię, a ja nie? Czy na scenie jest ta osoba, z którą on rozmawiał wcześniej? Nie. Ta podoba... Nie no, kurczę, no. Często tu chodzisz? I co, Nikita? Nie mów Mikiemu, ale tak. Muzyka średnia, ale... Bo te wszystkie kluby po lewej stronie, to wiesz, no... Tam to nie można za bardzo tam nadchodzić. Bo się prują potem. Domyślam się. Ale po co tam chodzić, skoro mamy te No w kluby? sumie, tu jest parę klubów. Jest jeszcze jeden taki lepszy, ale tam mnie nie wpuszczą. Jeszcze. Tamten jest bardzo ekskluzywny. Kiedyś tam wejdziemy razem. Dobra. Mogę ci powiedzieć nawet gdzie. Dawaj. Euphoria Swingers Club. O. Ale sobie tam sprawdzić w necie. Ale to co tam się dzieje? Tylko legendy słyszałem. I to nawet nasi tam są, więc... Oprócz tej jednej pani, która wyszła, to wyszła jeszcze jakaś inna, czy tylko ta jedna jak na razie? Na razie tak, bo cały czas progresuje, to w międzyczasie oczywiście Gili sobie rozmawia z Nikitą. Jak tam Salvi, jak ci się podoba? Salvi stara się po prostu jak największą swoją siłą woli omijać wzrokiem kobietę. No to wiadomo, czasem spojrzy jak to po prostu naturalnie mężczyzna, ale bardziej boli się cieszyć budową tego budynku, meblami może. Ja mu daję takiego kuksańca, jeśli gdzieś tam jest blisko mnie. Salvi, wyluzuj się, coś ty taki spięty na miłość boską. Jesteśmy w takim miejscu. Co masz do stracenia? Weź, co ci szkoda chociażby Tak, popatrzeć. Ślina, pamiętaj, etykieta.
Powiedzmy, że bawię się trochę w brudniejszych warunkach. Takie miejsce. No właśnie, więc nie szkodzi raz się odchamić, przyjść do takiego miejsca jak tutaj i jednym z części etykiety jest chociażby to, żeby pokazać właścicielowi, gospodarzowi, że się dobrze bawisz i że jesteś wdzięczny za to, co lokal sobą reprezentuje, a ty jak na razie to patrzysz tylko po ścianach. Architektura jest piękna. Inny lokal? Co masz na myśli? Kto się odzywa? Gili się odzywa. Gili. Inny lokal? Nie rozumiem. Selwiemu się trochę nie podoba. A co lubisz? Jest tam wiele. Okej, chętnie się poradzę w takim razie. Jakieś kluby black metalowe, takie brudniejsze bym powiedział. Brudniejsze. Gili się nachyla i mówi ciszej. Jeden jest zaminowany, w którym są bomby. Obecnie szukamy teraz, To prawda. Właściwie mógłbyś nam pomóc znaleźć. bo, Co? bo trzeba się rozejrzeć za nieruchomością. Bo mieliśmy kiedyś jamę zła, a teraz to już nie. Możemy wam w tym pomóc, nawet jak to się skończy. Chyba, że Chwilę, ale... chcesz już iść. Patrzę na Mikiego. Muszę parę rzeczy zrobić, więc nie latałbym teraz na klubami. Okej. Ja tak łapię Salwiego. Salwi, chciałeś popatrzeć na architekturę? Popatrz na architekturę tej pani! Pokazuję mu tam, co występuje. Ta pani już w tym momencie zrzuca, wiesz, to futerko z strusimi piórami, wiesz, odsłania swój gorset i tam wiadomo. I co, Salwi? Nie powiesz mi chyba, że lepsze jest patrzenie na dość płaską jednak ścianę. Co mi szkodzi ten jeden dzień? Niech ci będzie. Okej. Spokój i cisza. Widzisz, taki bardzo... Znaczy może nie tyle Salwi widzi, ale co może inni jakby gdzieś tam popatrzą. Widzą taki uśmiech zwycięstwa, ale taki wężowy trochę na twarzy Mateusza. No dobra, Też spojrzę. A Salwi ja się też bardziej... powiem coś. Myślę, że powinniśmy tutaj zrobić cięcie, moi drodzy. Także zapraszam na dalszą część tej pikantnej nocy. Do usłyszenia.